Dzień dobry. Dawno mnie nie było, prawda? Troszeczkę trwało ogarnięcie wyprowadzki z Polski do Norwegii. W sensie mojej wyprowadzki. Musiałem spakować pół mieszkania do samochodu i przyjechać tutaj. Ale już jesteśmy wszyscy w komplecie. Ja jestem od kilku dni w Norwegii i w tej chwili, korzystając z ferii Frycka, który jest tam za mną, idziemy na wycieczkę w góry, na górę Dalshytten. Po drugiej stronie fiordu Bifjord. Niektórzy już pewnie na Facebooku widzieli, że jest gruba rozkminka motocyklowa. No jest. Trochę się to przeciągnie, ponieważ w pierwszej kolejności, żeby dokonać wszelkich takich formalności zakupowych, no muszę mieć jakąś podstawę cywilnoprawną, czyli numer personalny norweski, na który już czekamy i będzie w ciągu kilku tygodni. Jak już ten numerek będzie, to można robić zakup, chociaż do zakupu potrzebne są tylko pieniądze, ale oczywiście motocykl trzeba zarejestrować, ubezpieczyć, no i do tego potrzebuję numer, więc jeszcze chwilę to potrwa, ale jak już widzieliście, są brane pod uwagę w tej chwili tylko 3 modele, czyli Triumph 850, Tenerka 700 i Aprilia 660. Jak niedźwiedź po zimowym śnie. Człowiek się zasapie, jak się nie rusza. Jesteśmy w trakcie ścieżki, w trakcie wycieczki. Takie widoki w tle. A zmierzamy tam, na górę. No, a co do motocykla, no to te 3 zostały na placu boju, z czego mimo wszystko najmniej mnie ciągnie do Tigera. Wiem, że Tiger to taki całkowicie naturalny przeskok, czy naturalny krok po DL-u, bo ma pewne rzeczy lepiej ogarnięte niż DL, ale nadal jest to motocykl stosunkowo niski. Przymierzałem się tutaj już do Tenerki i do Aprilii. No i zdecydowanie to są 2 motocykle, które są mi najbliższe, jeśli chodzi o pozycję, o kolana, o kształt kierownicy, no i przede wszystkim o wysokość, czyli o siedzenie na motocyklu, nie w motocyklu. No więc wydaje mi się, że jednak któryś z tych 2, ale szczerze powiem, nie wiem, na ten moment nie wiem do końca, jaka decyzja zapadnie. Mam w Polsce, już kupiłem nawet dętki, jakieś klucze profilaktycznie, gdyby to była jednak Tenerka. Ślisko? Nie, jaki lot. Tam nic. Wody płynące. Dlaczego nie Tiger? Ten konkretny 850 Sport. No bo to jest raczej typowo szosowe. Myślałem o Tigerze 900 Rally Pro, ale to jest bardzo drogi motocykl, więc nie stać mnie na niego jeszcze. I myślę właśnie w tej chwili o tym, żeby... Mam pewne plany, między innymi związane z TED tutaj w Norwegii i Szwecji, dlatego mimo wszystko chciałbym kupić motocykl, który jest bardziej ukierunkowany w teren. Ale z drugiej strony, jak się tutaj jedzie, zresztą jechałem promem, jak przypłynąłem promem do Kristiansand, to jechałem z Kristiansand do Norwegii drogą E39. Wow, słuchajcie, jaka droga. 200 ponad kilometrów
taka kwintesencja Norwegii. Mnóstwo tuneli, górki, zawijasy, wodospady. Przepiękny fragment, no ponad 200-kilometrowy fragment, cały czas na wdechu wręcz. I tak sobie pomyślałem też, że bo mijało mnie kilku motocyklistów na różnych tam BMW-cach i nie tylko. No i też wiecie, no do głowy przyszło, że jest tak świetny asfalt, że z drugiej strony mieć tylko motocykl ukierunkowany w teren, no to też trochę bez sensu, więc tak też gdzieś mi w głowie zaczęło cisnąć, że może jednak ten Tuareg, jednak Aprilia, bo mimo wszystko jest to motocykl wygodniejszy. Wygodniejszy pod kątem dupy, pupy, ale też do tenerki można kupić siedzenie rally, czy jakieś akcesoryjne, wygodniejsze. Więc no nie wiem, naprawdę. Mam jeszcze, myślę, kilka tygodni, zanim będę miał numer i będę mógł robić zakupy. Jeszcze zresztą czekam na ofertę cenową na jeden z tych motocykli, bo Tiger jest do wzięcia już. Tak czy inaczej, jak już pewnie widać było na zdjęciach, gdzieś tam chyba na Instagramie i na Facebooku, i zresztą tutaj też widzicie, że pogoda tej zimy jest przepiękna. Od kilku dni, w sumie przyjechałem jakieś 5 dni temu i od tego czasu jest piękne słońce, piękne, bezchmurne niebo. Nie jest za ciepło ani za zimno. Tam temperatura w ciągu dnia oscyluje w granicach 6-8 stopni. W nocy spada do zera, -1. No, ale pogoda jest przepiękna. Idealna na piesze wycieczki, których tutaj można zrobić przez całe życie mnóstwo. Wokół jest mnóstwo gór, mnóstwo wzniesień. Wszędzie jest po kilka szlaków na każdą z tych gór. Taki karkonoskiego typu krajobraz, bym powiedział. Musieliśmy się rozebrać, bo jest bardzo ciepło, tak wiosennie. Mimo tego, że jesteśmy dość wysoko, prawie 300 metrów od wody. A my idziemy tam. Kolejny atak szczytowy. Yes! Razem z wodzem pozdrawiamy z Dalsnuten. Zatem z Dalsnuten, w tych pięknych okolicznościach przyrody, chciałem powiedzieć, że teraz będę się aklimatyzował i nacieszał najbliższymi i miejscem, do którego się przeprowadziłem. I następny film to będzie film już z motocyklem. To jest kanał motocyklowy głównie, więc nie będę was zasypywał pierdołami o niczym. A też nie chcę mi się chodzić z kamerą i kręcić wam szlaki, bo chcę mieć trochę świętego spokoju. Muszę trochę zresetować po wyjeździe z Polski.
No to do zobaczenia w siodle. Już niedługo. Ciao. Jednak jest coś tatrzańskiego. Tak. I to nie mało. Nie ma nudy.